Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nurdi Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nurdi Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, Nurdi Striget Live ze studia wyjazdowego z hotelu Rudnik w Grudziądzu. Witam Państwa niestety już po raz ostatni. Dzisiaj w kilku wejściach, takich praktycznie jeden po sobie, będziemy chcieli Państwu przybliżyć, podsumować może bardziej wydarzenie, które w tym momencie właśnie dobiega końca. Kiedy trzymam w ręku program i jestem przekonany, że z powodzeniem został on zrealizowany przez cały zespół organizacyjny 10. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego tutaj w Grudziądzu, to potrafię sobie tylko wyobrazić, jaką organizatorzy muszą mieć satysfakcję. Działania organizacyjne, uczestnicy, goście, którzy zaszczycili nas obecnością swoją w dniu wczorajszym i przedwczoraj, to z pewnością ogromny i ważny aspekt takich wydarzeń, ale oczywiście również prelegenci, również osoby, które na co dzień wykonują swoją pracę na rzecz medycyny przedszpitalnej, na rzecz ratownictwa medycznego, na rzecz naszego bezpieczeństwa. Czy są to ratownicy medyczni tak zwani frontalni, pracują w zespołach ratownictwa medycznego, czy są to osoby pracujące w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy są to osoby na przykład, które zajmują się szkoleniem personelu w zakresie dysponowania i koordynowania zespołów wyjazdowych i również, co najważniejsze, przyjmowania od państwa połączeń ratunkowych. I żeby takie osoby wykonywały swoją pracę kompetentnie i co najważniejsze zrozumiałe dla nas wszystkich, dla Państwa jako pacjentów, dla nas jako medyków, to potrzebny jest szereg szkoleń, szereg procesów, które doprowadzają do tego, że jakość wykonywanych usług jest w Polsce naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jedną z takich osób, której zadaniem jest szkolenie personelu zajmującego się przyjmowaniem numerów, przynajmniej przyjmowaniem połączeń na numery ratunkowe, jest nasz kolejny gość, którego bardzo serdecznie witam w naszym studiu. Jest z nami pan Jakub Czarski, kierownik Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego KCMR w Warszawie, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze, bardzo dobrze. I bardzo się cieszę, Jakubie, że jesteś z nami, bo twoja osoba, Tomasz, który jeszcze gdzieś biega, macie ogromnie duże pojęcie związane właśnie z przyjmowaniem połączeń ratunkowych, ze szkoleniem dyspozytorów, z pracą na rzecz monitorowania wielu czynników, które bezpośrednio rzutują na jakość w ratownictwie medycznym. Dziękuję, że przyjąłeś się zaproszenie do studia. Witaj w naszym studiu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście, Jacku, poruszyłeś bardzo ważny temat, który do tej pory bardzo mało się mówiło, mianowicie o szkoleniu dyspozytorów medycznych, ponieważ ten obszar do tej pory był realizowany przez podmioty prywatne. My jako Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przejęliśmy to zadanie z dniem 1 stycznia tego roku i rozpoczęliśmy cykl szkoleń dyspozytorów medycznych. Kiedy rozmawiałem z panami profesorami i prosiłem o pewną diagnozę stanu medycyny ratunkowej, medycyny przedszpitalnej na dzień dzisiejszy w Polsce, to jaką byś mógł postawić diagnozę, jeśli chodzi o właśnie obszar, którym czym ty się zajmujesz? Na czym dzisiaj stoimy?
Stoimy przede wszystkim na tym pierwszym powiadomieniu, na tym pierwszej linii tak naprawdę frontu, bo pierwsza linia frontu to nie tylko członkowie zespołu ratownictwa medycznego, ale każde zdarzenie, każdy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego rozpoczyna się od zgłoszenia na numer alarmowy, który jest obsługiwany przez dyspozytora medycznego. O dyspozytorach medycznych mało się mówi, przeważnie niewiele się mówi o dyspozytorach medycznych, a jeśli się mówi, to mówi się bardzo często, myląc ich z operatorami numeru alarmowego, to są zupełnie inne funkcje, lub tak jak każdy z nas, który pracuje w systemie, jeżdżąc w zespołach ratownictwa medycznego, dyspozytor medyczny często postrzegany jest jako ta osoba, która powoduje, że mamy czas zajęty, jeśli chodzi o dyżur, tak? Często gdzieś te negatywne emocje przekładają się właśnie na dyspozytorów medycznych, którzy wykonując swoją pracę są bardzo obciążeni poziomem podejmowania decyzji, ponieważ dyspozytor medyczny wyłącznie na podstawie wywiadu medycznego, nie widząc pacjenta, musi podjąć decyzję o tym, czy przyjąć to zgłoszenie, czy odrzucić. A czy to prawda, że na dyspozytorów medycznych, czy na osoby, które zajmują się tymi kwestiami, często mówi się na was pelikany, że łykacie po prostu wszystko jak leci? Tak. I co to znaczy? Wszystkie te osoby, które mogą nie wiedzieć. No właśnie, to jest często takie wypowiedzi generowane są przez ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z pracą w dyspozytorni medycznej. To nie jest tak, że dyspozytorzy medyczni przyjmują wszystkie wezwania. Gdyby tak się stało, proszę mi uwierzyć, że myślę, że pół godziny, godzina wystarczyłaby, żeby wszystkie zespoły ratownictwa medycznego się rozjechały. My prowadzimy takie analizy i to nie jest tak, że dyspozytorzy medyczni przyjmują wszystko. Średnio około 40% zgłoszeń jest odrzucanych. To zależy też od województwa, od wielkości populacji, od wielkości dyspozytorni medycznych, ale od kilku lat obserwujemy, że ten procentowy rozkład tych zdarzeń przyjętych i odrzuconych jest właśnie na takim poziomie. Natomiast są też dyspozytornie w kraju, które odrzucają nawet 50% wezwań. Priorytetem dla dyspozytorów jest ustalenie, czy jest ten stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, czy nie. Przez telefon jest to ciężko ustalić. To zależy od naszego rozmówcy, czy z nami współpracuje, czy odpowiada na nasze pytania. I ta decyzja zawsze będzie należała do dyspozytora medycznego. A powiedz mi, drogi Jakubie, patrzymy oczywiście na Polskę, na polski system ratunkowy, wieloelementowy, bo i dyspozytornia, i koordynatorzy, i SOR, i LPR, i ZRM, mówimy o całości. I mówimy o pewnej sytuacji, jaką mamy w Polsce. A gdybyśmy mieli się przyrównać, ale jakościowo, statystycznie do innych krajów europejskich, to jak to wygląda? Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o te kraje pozostałe Unii Europejskiej, jeśli chodzi o system, w którym ty się zajmujesz? Jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i mamy bardzo wysokie kompetencje. To już wielokrotnie o tym również, Jacku, u ciebie była mowa, że jako ratownicy medyczni, jako to ratownictwo przedszpitalne mamy bardzo duże kompetencje i podobnie jest w przypadku dyspozytorów medycznych. U nas to dyspozytor medyczny, który jest medykiem, musi być doświadczoną osobą w pracy z pacjentem, podejmuje decyzję o tym, czy przyjąć zgłoszenie, czy nie, na podstawie tak naprawdę niewielkiej ilości przepisów, bo musi się opierać przede wszystkim na aktualnej wiedzy medycznej, stosując algorytmy, które nie mówią wprost, w którym momencie dyspozytor ma podjąć decyzję o przyjęciu tego zgłoszenia, czy nie. Jeśli mówimy o algorytmach, o przepisach, tam jest bardzo taki ogólny zapis, właściwie po każdym przeprowadzeniu wywiadu, zadaniu iluś pytań, czasami kilkunastu, zawsze pojawia się wpis: rozważ przyjęcie zgłoszenia i zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego z naciskiem na słowo rozważ. Nie mamy algorytmów mówiących wprost, że po wypełnieniu pewnych przesłanek dyspozytor medyczny ma przyjąć to zgłoszenie. To zawsze będzie jego decyzja. W dniu wczorajszym, już patrzę, w panelu czwartym, jeżeli dobrze pamiętam, był realizowany twój wykład, twoje wystąpienie. Nagłe zatrzymanie krążenia w praktyce dyspozytora medycznego, jak szkolić dyspozytorów medycznych. Byłoby wspaniale, gdybyś mógł raz jeszcze ten wykład nam tutaj zaprezentować, ale myślę, że nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, ale gdybyś był w kilku zdaniach nam opowiedzieć o najważniejszych elementach albo wnioskach
które wypłynęły z Twojego wystąpienia. To co by takiego było? Wczoraj przedstawiłem trochę danych. My jako Krajowe Centrum, jako administrator systemu SWDPRM mamy dostęp do danych z systemu. Możemy je analizować. Również każdy dysponent zespołu ratownictwa medycznego, każdy urząd wojewódzki ma dostęp do danych i my, pokazując pewne informacje, statystyki, również chcemy zachęcić użytkowników systemu do tego, żeby korzystali z tych danych, bo można je świetnie przełożyć na wiedzę. My z tego korzystamy, ponieważ dla przykładu w ubiegłym roku, 2023 roku, dyspozytorzy obsłużyli ponad 5 milionów zgłoszeń. To jest dużo, czy to jest mało? Tendencja jest spadkowa w ostatnich latach. Względem roku 2002 spadek liczby obsłużonych zgłoszeń jest na poziomie kilkuset tysięcy, także to jest duży spadek tej ilości zgłoszeń. Natomiast my wyciągamy rzeczy, które nas najbardziej interesują pod kątem dyspozytorskim i chcemy pokazać sytuacje, w których musimy zwrócić uwagę na większy nacisk szkoleniowy czy treningowy w pewnych obszarach, bo z tej ogromnej liczby zgłoszeń niespełna 1% zostało zakwalifikowane jako powód wezwania nagłe zatrzymanie krążenia. I dla przykładu dyspozytor medyczny dużej dyspozytorni w kraju, który w ciągu roku obsługuje około 15 tysięcy zgłoszeń, odbiera 15 tysięcy telefonów i to jest, każdy telefon to jest decyzja, tak? Czyli dyspozytor medyczny w dużym mieście w Polsce w ubiegłym roku podjął kilkanaście tysięcy decyzji w zakresie przyjęcia zgłoszenia bądź nie. Większość zgłoszeń to są zgłoszenia związane z zachorowaniami. Takiej medycyny ratunkowej rzeczywiście jest dużo mniej. I ten 1% zgłoszeń nagłego zatrzymania krążenia pokazuje nam, że to jest obszar, w którym musimy położyć większy nacisk na szkolenie, na trenowanie, ponieważ te zgłoszenia zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Dyspozytor, który obsługuje 15 tysięcy zgłoszeń, w skali roku ma na przykład 120 takich przypadków, w których rozpoznaje zatrzymanie krążenia i prowadzi instruktaż. W porównaniu do takiej skali zgłoszeń to jest bardzo mało. Dyspozytorzy medyczni świetnie poruszają się w obszarze zachorowań. Przekazujemy instrukcje dotyczące możliwości zażycia jakichś leków albo dalszego postępowania. Może zdarzyć się tak, że dyspozytor medyczny na przykład przez 2 miesiące nie odbierze żadnego zgłoszenia, w którym będzie prowadził instruktaż udzielania pierwszej pomocy w zakresie przy rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia. Skorzystaj z wody. Dzisiaj w naszym pięknym studio bardzo ciepło, słońce nam przyświeca. Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio cały czas nam tutaj wspiera nas swoim działaniem i widzę, że już się trochę zaczyna robić gorąco. Zanim Łukasz się jeszcze rozłączymy, to ja jeszcze mam jedno takie bardzo ważne pytanie do naszego gościa. Chciałbym Ciebie zapytać, drogi Jakubie, gdybyś mógł w kilku zdaniach naszym pacjentom, rodzinom pacjentów, którzy znajdują osobę bliską, nieprzytomną, mamy ją pełne podejrzenie, że doszło do zatrzymania krążenia, dzwonią po pomoc. W jaki sposób dyspozytor udziela instruktażu albo w jaki sposób powinien udzielać instruktażu w sytuacji, kiedy dochodzi do podejrzenia zatrzymania krążenia, albo wnioskujemy z dużą pewnością, że już do tego faktu doszło. Jak to wygląda? Jeśli chodzi o w praktyce i w standardach taki telefon, wykonany numer alarmowy powinien się odbyć w momencie, w którym już coś wiemy na temat tego pacjenta, czyli sprawdziliśmy stan świadomości, oceniliśmy oddech, ale przeważnie jest tak, że widzimy, że coś się dzieje, bliscy widzą, że się dzieje coś z tą osobą, czy na ulicy, to od razu wykonują. Dyspozytor medyczny na pewno pierwsze informacje najważniejsze, jakie zbierze, to będzie adres. To jest kluczowe. Kolejne pytania będą się poruszały, będą zadawane w obszarze ustalenia, czy ktoś reaguje, czy nie, czy jest przytomny, czy nieprzytomny. I bardzo ważna rzecz, ustalenie, czy ktoś oddycha, czy nie. I tutaj już się pojawia bardzo duża rola dyspozytora medycznego, który musi poinstruować osobę zgłaszającą, jak ocenić ten oddech. Oczywiście ustalić, w jakiej pozycji ta osoba się znajduje, wykonać instruktaż udrażnienia dróg oddechowych, ustalić, ile jest tych oddechów, czy ten oddech jest prawidłowy i wtedy dyspozytor wkracza już z konkretną instrukcją, na przykład dotyczącą uciskania klatki piersiowej. Dzwoniąc na numer alarmowy, dzwoniąc na 39, możemy być pewni, że taki instruktaż zostanie osobie zgłaszającej przekazany bardzo, bardzo kompetentnie i nie mamy czego się bać, bo dyspozytor powie nam, jak to zrobić. Tak?
Drodzy Państwo, ja bym miał do Państwa takie dwie prośby. Jedna jest taka, żebyście dzwoniąc po pomoc medyczną starali się najpierw zastanowić, czy własnymi środkami i siłami w domu możecie sobie pomóc. Może nie od razu na te 39, którą jest linią alarmową, może zadzwonić o poradę do lekarza rodzinnego, może zapytać, czy akurat taka wizyta może być w ciągu dnia zamówiona, a może lekarz rodzinny może do Państwa przyjechać. Jeżeli te możliwości niestety nie są dostępne, to zadzwońcie pod numer ratunkowy i może zapytajcie o tę poradę, ale zawsze pamiętajcie o tym, co powiedział, drodzy Państwo, Jakub, że choćbyśmy nie wiem ile mieli tych zespołów i w sytuacji, gdybyśmy uwolnili wszystkie rozmowy telefoniczne czy zapotrzebowanie na pomoc, to w przeciągu tak naprawdę kilkudziesięciu minut wyzbywamy się zespołów ratownictwa medycznego, które nagle zajęte są stanami, które no niekoniecznie są związane z zagrażającymi życiu, prawda? Więc dokładnie. Taki chyba apel mały do mały apel o przede wszystkim rozsądek, ale też z drugiej strony, jeśli macie Państwo wątpliwości co do tego, czy to jest stan, który będzie wymagał interwencji zespołu ratownictwa medycznego, owszem, zachęcamy do zadzwonienia jednak na te 39 i skonsultowania się z dyspozytorem i współpracę przede wszystkim, bo tutaj jest, w tym obszarze jest bardzo duży problem, bo oczekiwania są dużo większe niż nasze możliwości. Dyspozytor medyczny to medyk, który udziela instrukcji, który udziela zaleceń i myślę, że jak tu będziemy w takim obszarze współpracy się poruszali, to będzie nam wszystkim łatwiej. Jakub, na Twoje ręce jako kierownika całego zespołu, kierownika Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego KCMR, tak się w takim skrócie to nazywa. Chciałem, żebyś pozdrowił i podziękował wszystkim swoim współpracownikom. Pozdrów najserdeczniej Tomasza, który jest jednym z instruktorów Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego. Tomasz również występował, gdzieś tutaj jeszcze biega dookoła. Wszystkim tym, którzy budują naszą świadomość, wszystkim tym, którzy nas edukują, nas szkolą. Kłaniam się Wam bardzo serdecznie, nisko i trzymam kciuki za Wasze dalsze działania i do zobaczenia na kolejnym sympozjum w Grudziądzu już za rok. Do zobaczenia. Tak jak wczoraj ustaliliśmy zaproszenie jako redakcja NT Live, również macie do nas, zobaczycie jak to robimy. Oczywiście przekażę pozdrowienia i dziękuję w imieniu całego zespołu. Dostaliśmy, drodzy Państwo, zaproszenie do tego, żeby przyjechać kiedyś do Warszawy, najpierw się spotkać, porozmawiać, a później móc uczestniczyć w takim kursie dla dyspozytorów, żeby zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Teraz nastąpi wymiana gościa, tak więc bardzo dziękujemy Łukaszowi, będziemy, drodzy Państwo, się przepinać z mikrofonami. Nie rozłączajcie się z nami, za chwilę parę wracamy do Was w kolejnym wejściu. Naszym i Państwa gościem będzie Pan dr Michał Kucap, który już jest prawie gotowy i jestem przekonany, że to podsumowanie, które mamy do przygotowania z Panem doktorem, będzie bardzo dla Państwa atrakcyjne, zatem zapraszam już dosłownie za kilkanaście.
Drodzy Państwo, i tak jak obiecałem, dosłownie po kilkudziesięciu sekundach udało nam się pożegnać szczęśliwie z jednym gościem, ale studio na żywo BNZ, dokładnie tak nazywane, bardzo na żywo tutaj w Grudziądzu, jego drzwi się, drodzy Państwo, otwierają i zamykają. Co chwilę ktoś wchodzi, wychodzi, co nas bardzo, bardzo cieszy. Drodzy Państwo, kolejnym naszym gościem, który podsumuje z ramienia zespołu organizacyjnego. Niestety pan profesor Akademii Śląskiej Klaudiusz Nadolny musiał wyjechać do Łodzi, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam mistrzostwa, ale na szczęście jest dookoła nas cały zespół fantastycznych ludzi, którzy wspierają pana profesora i działają jak jeden team. I państwa naszym gościem jest pan doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pan Michał Kucap, ratownictwo medyczne Żywcu, rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Katedra Ratownictwa Medycznego Akademii Śląskiej w Katowicach. Cześć Michale, fajnie, że jesteś z nami. Wiele tytułów, długi tytuł naukowy, wiele instytucji, ale przede wszystkim jesteś członkiem zespołu organizacyjnego 10. Sympozjum Ratunkowego. Gratuluję raz jeszcze kolejnej imprezy. Rewelacja, chodzą dobre opinie w kuluarach. To chyba cieszy. Bardzo cieszy. Zawsze to cieszy, tym bardziej jeżeli ludzie mówią o tym, że im się podobało. Okej. Czy jest jakiś zawsze duża ilość stresu przed rozpoczęciem, przed tym ostatnim gongiem otwarcia? Czy już po 10 edycjach jako zespół po całości już macie na tyle te rutyny wszystkie tak uszykowane, że podchodzicie do tego z wielkim luzem? Nie, zawsze jest pełne napięcie, szczególnie tak mniej więcej 3 tygodnie przed rozpoczęciem konferencji. To jest tak naprawdę bardzo mocno nagonka. Najgorzej w momencie, kiedy dopina się wszystko, czyli tak tydzień przed, gdzie trzeba podzielić pokoje tych gości, potem okazuje się tutaj, że na dzień wcześniej ktoś dzwoni, że jeszcze chciał się dopisać albo zrezygnować. To jest największe zamieszanie potem. Jakie są największe wyzwania takiego przedsięwzięcia? Czy to są kwestie finansowe, kwestie bazy noclegowej, kwestie doboru kadry, która organizuje to przedsięwzięcie, czy raczej dobór prelegentów i wykładowców? Nie, tutaj akurat tak, z tego powodu, że jest to 10. konferencja, to dobór prelegentów nie jest trudny. Zawsze ludzie, jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby ktokolwiek odmówił tutaj przyjazdu i poprowadzenia jakichkolwiek zajęć, czy ewentualnie sesji, czy wykładu. Największy problem, pierwszy, który się zaczyna, to zawsze jest ten temat, który powiedziałeś, finansowy. Z tego powodu, że chodzi o to, żeby zawsze dopiąć to na zero i zawsze jest taki wielki znak zapytania, czy to się uda. I to jest ten największy stres. Następna rzecz to wchodzi element właśnie związany z bazą noclegową i z tym, czy wszystko dobrze się uda, nie? Bo tak jak na przykład wczoraj musieliśmy skończyć wykłady o godzinie 17:30 po to, żeby tutaj przygotować salę na kolację uroczystą. Michał, czy ty miałeś swoje wystąpienie w trakcie sympozjum, czy absolutnie nie było na to czasu i przestrzeni, żebyś opowiedział nam o czymś ciekawym? Nie, wczoraj miałem wystąpienie. Ja mówiłem na temat nie tyle nagłego zatrzymania krążenia, co odwracalne przyczyny związane z zaburzeniami elektrolitowymi i skupiłem się tylko na zaburzeniach elektrolitowych. Co ratownicy medyczni, zarówno w opiece przedszpitalnej i nawet wczesnoszpitalnej, w szpitalnym oddziale ratunkowym powinni wynieść najważniejszego z takiego twojego wystąpienia? Co jest takim clue, który powinniśmy nosić w swojej ratowniczej kieszeni? Ja kontynuowałem, bo pierwszy był Piotrek Szwedziński, który miał temat long QT, mówił o long QT, o tym elemencie genetycznym, robił też tutaj analizę przypadku, który gdzieś tam się zdarzył i został w artykule opisany. Ja troszeczkę pociągnąłem dalej ten temat, bo mówiłem ogólnie o tych zaburzeniach elektrolitowych, skupiając się na hipohiperkalemii, kalcemii i magnezemii. I tutaj jedno taki istotny element z tego wykładu, który ja miałem, bo w każde zaburzenie elektrolitowe miałem pokazane EKG, do czego jest porównanie, kiedy są szpiczaste załamki P, kiedy jest właśnie to long QT, ale takie podsumowanie to, że polimorficzny, często skurcz komorowy, wielokształtny, to nie tylko hipomagnezemia, ale też hipokalemia i hipokalcemia, w których przypadkach może on występować. Czyli wszyscy ci nasi pacjenci, którzy na co dzień borykają się z tego typu problemami, z ucieczką elektrolitów z organizmu, należy się spodziewać w naszej praktyce, że EKG to takie must have i różne związane z nim zaburzenia i różne artefakty tam występujące mogą się pojawić i bardzo niski powinniśmy mieć próg czujności do tego, żeby prawidłowo reagować. Zgadza się, tak jak mówisz, dlatego że tutaj raz w EKG dużo wcześniej to jest do zaobserwowania, tak? Charakterystyczne albo wydłużenie
albo te właśnie zmiany, szczególnie tego załamka T. Pozwolisz, drogi Michale, że tak jak na początku pan profesor Nadolny rozpoczął z nami nasze audycje bardzo na żywo tutaj w studio, odniósł się pan profesor zarówno do wszystkich organizatorów, ale też również całego zespołu, który wspierał wasze wydarzenie. Patronat honorowy to minister zdrowia, wojewoda kujawsko-pomorski, konsultant krajowy w osobie pana profesora Ładnego, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych i tutaj jesteś przedstawicielem towarzystwa. Jaka bardzo rola była odegrana przez towarzystwo w tej imprezie, to może powiedz 2 zdania. Znaczy my zawsze jako towarzystwo, bo ja tak naprawdę tutaj można powiedzieć dołączyłem do grona ratowników, którzy są członkami Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych od niedawna, bo dopiero rok z nimi współpracuję. Bardzo się zaangażowałem i nawet tutaj w trakcie sympozjum o tym rozmawialiśmy, że dla nas istotnym elementem jest to, żeby ratownicy medyczni mieli swoje towarzystwa naukowe. Właśnie, żeby też opiniować pewne elementy związane z tym, co jest dla dobra pacjenta i tutaj zawsze chcemy, żeby te towarzystwo ratowników medycznych, one się pojawiało na takich imprezach, gdzie jest właśnie ta merytoryka, żeby pokazywać, że tak naprawdę my też jako ratownicy medyczni mamy wiele analiz, robimy różnego rodzaju badania i to też przynosi te takie pozytywne elementy dla pacjenta. Drodzy Państwo, ponadto Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Uniwersytet Warszawski, Akademia Śląska, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe, inicjatywa Angels i Szpital Grudziącki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego. Pod tymi ikonami, pod tymi logotypami kryją się odpowiednie osoby, dzięki którym to wydarzenie mogło mieć miejsce. Patroni medialni, Paramedyk Polan Ratownictwo Medyczne, Łączy Nas Wspólna Pasja, Ratownicy 24, redakcja Na Ratunek. Pozdrawiamy Was najserdeczniej. OPM, czyli Ogólnopolski Przegląd Medyczny. Dla szpitali redakcja NT Live również macała w tym wszystkim swoje ratownicze i dziennikarskie palce. Wiadomości lekarskie i Emergency Medical Service to pismo, które wydawane jest pod redakcją redaktora naczelnego pana profesora Gałązkowskiego, a komitet organizacyjny to przewodniczący profesor Akademii Śląskiej, doktor habilitowany nauk medycznych i o zdrowiu Klaudiusz Nadolny, członkowie pan profesor Robert Jerzy Ładny, pan profesor Gałązkowski, pan doktor Daniel Celiński, pan doktor Michał Kucap, pan doktor Wawrzynek, pan magister Szwedziński, pani Piotr Szwedziński, pan Marcin Szurgacz, pan Mateusz Bennesz, pani Magdalena Kucap i pani Magdalena, paniom, którym bardzo serdecznie dziękujemy, a Państwu jako sponsorom, którzy przyczynili się do tego bardzo ważnego wydarzenia, za pomoc bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję, Łukasz. Ta kamera będzie chyba lepszym przybliżeniem tego, co w tym momencie chciałem powiedzieć. Przede wszystkim ogromne podziękowania dla Was za to, że jesteście. Zachęcamy, drodzy Państwo, do kontaktu z zespołem organizacyjnym. Może ktoś będzie miał ochotę się podzielić jakąś informacją zwrotną, jakiś feedback, co można byłoby na 11. edycję zrobić w inny sposób. Może ktoś będzie chciał wystąpić, może ktoś będzie chciał się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat swojej praktyki, może studium przypadku, może inne rzeczy. Tak więc zachęcam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby skontaktowali się między innymi z zespołem organizacyjnym, może w osobie pana doktora Michała albo w osobie tych osób, które przytoczyłem. No, oczywiście zachęcamy. Fajnie, jak mamy feedback, co było fajnego, szczególnie co się nie podobało, bo zawsze to, co jest takim tym negatywnym komentarzem, powoduje, że jednak jest to, że trzeba to naprawić. Bardzo serdecznie, Michał, Tobie dziękuję za te podsumowanie. Jeszcze jeden gość, niespodzianka. Myślę, że dla środowiska grudziąckiego jest to będzie to szczególnie atrakcyjne, a Tobie Nurdziskowa Piotrka. I dziękuję Ci za wielką pomoc. Tak więc, drodzy Państwo, za chwil parę łączymy się z Wami raz jeszcze, pozostańcie z nami.
Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że pośród tych osób, które odwiedzają studio bardzo na żywo tutaj w Grudziądzu, są osoby zarówno związane z samym sympozjum, zarówno osoby, które przyjechały tutaj do nas, żeby posłuchać, obejrzeć, nauczyć się i integrować, ale też są osoby, które wpadają z nienacka. Taką osobą jest gość NT Live, który kilkanaście edycji temu naszych audycji siedział po drugiej stronie kamery online i wypowiadał się na bardzo ważne tematy, a rozmawialiśmy o numerze zaufania dla dzieci i młodzieży. Moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Mudrzewski, który jest ratownikiem medycznym, który pochodzi tutaj z tych stron grudziąckich i bardzo się cieszę, że nas dzisiaj odwiedził i wpadł i chciałem serdecznie Tomasza przywitać. Kawał chłopa, muszę wam powiedzieć. Wysoki, nie dość, że przystojny, wysoki, to jeszcze porządnie zbudowany. Jasne, cześć Tomasz. Cześć Jacku, cześć. Siemanko. Miło Cię widzieć. No, mi Ciebie również i właściwie Ty jesteś głównym powodem, dla którego tu przyjechałem. Dobrze, że nie konferencja tylko. No, przyznam szczerze, że mimo, że pracuję tutaj u dysponenta w Grudziądzu, to nie wiedziałem o tym, że sympozjum odbywa się teraz i tu, bo dopóki było organizowane przez chłopaków od nas z pogotowia, no to szerzej o tym się mówiło, a teraz jakby gdzieś to przeleciało mi obok, a szkoda, bo byłem już tutaj gościem tego sympozjum i w poprzednich edycjach i naprawdę podobało mi się. W ogóle jesteś ratownikiem medycznym, masz wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami w stanach nagłych. Czy ty jeździsz po konferencjach, sympozjach, po tego typu wydarzeniach, czy raczej masz jakiś sobie ukryty introwertyzm, który powoduje, że nie wybieram się w takie miejsce? Słuchaj, no zdecydowanie tak. Podnoszenie kompetencji leży w naszych kompetencjach też, tak, i obowiązkach, więc jak najbardziej jeżdżę na sympozja. Biorę też udziały w kursach dodatkowych, które bardzo dużo dają. Byłem ostatnio też uczestnikiem organizowanego u nas w szpitalu kursu na temat badania dzieci w stanie zagrożenia życia i bardzo dużo mi to daje, takiej nawet pewności siebie. Ostatnio miałem wezwanie do dziecka i jechałem, kurczę, mówię, zrobię to i już byłem mentalnie przygotowany dużo lepiej do tego zadania. To bardzo ważne jest, żeby zdarzać się zarówno z najnowszą wiedzą, ale też poddawać się troszeczkę temu zewnętrznemu audytowi, bo jeżeli masz egzamin końcowy, to sprawdza cię jakiś instruktor czy egzaminator i tu już nie ma lipy, nie ma poznajomości, że Modrzewskiemu damy 5 z plusem, tylko się trzeba wykazać wiedzą. Tak, chociaż jakby dla mnie to wszystko jest z boku. Ja wolę wyciągać jak najwięcej dla siebie i ta ocena końcowa jakby nie determinuje dalej mojej pracy. Skupiam się na tym, żeby wyciągnąć na maksa dla siebie, zapisać sobie gdzieś to w kajeciku i tam wracać od czasu do czasu do tych głównych wątków i pomagać lepiej naszym pacjentom, jasne. Prawda? Chciałbym się odnieść do naszej rozmowy, która miała miejsce, tak jak wspomniałem, kilkanaście edycji temu. Przedwczoraj obchodziliśmy swoją setkę tak zwaną. Super. Strzelaliśmy setkę 100 wydań przez 4 lata NT Live, udało się nam już zrealizować. I kiedy wracam pamięcią do naszego spotkania, to chciałem Ci raz jeszcze podziękować za 2 rzeczy. Za to, że robisz fajną robotę w mediach społecznościowych, masz profil, który obserwuje mnóstwo ludzi i tam edukujesz. Może nie bezpośrednio medyków, ale społeczeństwo, rodziców, rodziny, pacjentów. Zwracasz uwagę na wiele ważnych kwestii. Podkreślasz, co jest ważne, co należy poprawiać w naszej świadomości i tutaj szapoba i szacun Ci za to. A druga rzecz, do której się chciałem odnieść, to Twój pomysł związany z przygotowaniem audycji o numerze zaufania dla dzieci i młodzieży, który został zrealizowany przy współpracy z fundacją. Przypomnij, jak się nazywała ta fundacja? Z nami. Kurczę, moment. Zaraz sobie przypomnimy, drodzy Państwo, szapoba. Wiesz co, fundacja... Jak się nazywa? Ale opowiedz o swoim profilu może. To w 2 zdaniach. A ja, to prędzej. Fundacja Zaufania, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Tak się nazywa? Telefon, tak. Dobra. Mów o w każdym razie mówiliśmy o ważnych rzeczach wtedy dotyczących dzieci. Wiesz co, Jacku, kiedy zakładałem profil, od razu jakby fokusowałem się nie na medykach, tylko na ludziach, którzy chcą się nauczyć pierwszej pomocy.
nie czuję się za bardzo takim kozakiem, żeby próbować uczyć medyków. Są doskonałe profile inne, które no, robią taką robotę, że no, to im się należy właśnie szacunek wielki. Ja kieruję bardziej swój content do zwykłych ludzi i na tym się skupiam. Okej. Już, drodzy Państwo, nadrabiam swoje zaległości i ten może brak informacji w głowie. Rozmawialiśmy przy współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która dyryguje numerem 116 111 i to jest telefon zaufania. Już znaleźliśmy między innymi w towarzystwie pani Katarzyny Łukasiuk-Kalską, psycholożką i konsultantką tego numeru. Jaki był powód, że wziąłeś na swój tapet, wrzuciłeś na swój profil te akcje z wpisaniem numeru zaufania dla dzieci i młodzieży, na przykład w zeszytach czy w książkach? Czy coś się wydarzyło specjalnego? Byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, czy raczej nie? Wiesz co, no jest kilka takich historii w głowie, które gdzieś podlewały ten pomysł, aż rozkwitną do tego, że no narodziło się w głowie, żeby napisać, żeby każdy nauczyciel kazał napisać swoim uczniom numer telefonu zaufania w swoich zeszytach, bo to daje na pewność, że dziecko zapamięta ten numer, nie? Bo gdyby nauczyciel napisał go na tablicy, czy nawet wysłał jakąś inną formą, no to gdzieś to by, podejrzewam, umknęło, a w momencie, kiedy ktoś sam napisze, no to wtedy zostaje w głowie i wierzę, że po naszym materiale, no, znalazły się dzieci, znalazła się młodzież, która skorzystała z tego numeru. Dostaliście jakiś feedback na profil? Miałeś jakąś informację zwrotną? Od nauczycieli. Okay. Nauczyciele pisali, że świetny pomysł, że właśnie że to był również powód do tego, żeby porozmawiać z dzieciakami na ten temat, że fajnie, że taki pomysł się narodził. Super. Tomasz, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za to, że wpadłeś tak bardzo spontanicznie do nas. Za chwilkę złożysz swój podpis na naszym banerze pamiątkowym, będzie fota, tak więc bardzo Ci za to dziękuję. Dzięki, że się zdecydował wypowiedzieć w kilku zdaniach na antenie. To jest bardzo miło Cię widzieć na żywo, no i mam nadzieję, że może w przyszłym roku jako jeden z prelegentów wystąpisz tutaj i opowiesz o swoich doświadczeniach zawodowych. Może jest jakiś ciekawy przypadek, może studium przypadku chciałbyś omówić. Myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne, ale na pewno masz zaproszenie do studia bardzo na żywo raz jeszcze. Super. Jacku, ja muszę Ci powiedzieć, że przyjrzałem się temu banerowi Twojemu i to jest po prostu coś, co robi tak ogromne wrażenie. To jest niesamowite, ile tam takich fantastycznych osób się podpisało i no, czuję się naprawdę bardzo doceniony i dla mnie to jest ogromna radość, że mogę pośród takich nazwisk również złożyć swój skromny podpis. Powiem Ci, że ten całun nordestrygotowy, bym powiedział, prezentuje się okazale. To był genialny pomysł, żeby zbierać te podpisy i na pewno będziesz miał cudowną pamiątkę. Myślę, że to jest i każdy, kto przechodzi i spojrzy, to powie, o kurczę, no tego gościa znam, tego znam, ten to w ogóle guru, więc naprawdę szacun, fajnie. Cieszę się bardzo. Super, Tomasz, zapraszam do Jagody, drodzy Państwo, przełączycie się mikrofonami i zapraszam Jagodę i Łukasza na naszą kanapę, a Ciebie, Tomasz, dosłownie na parę chwil cierpliwości wyjdę, zrobimy sobie zdjęcie. Super, czekam. Przygotujemy to wszystko, a ja bym chciał zaprosić nasz zespół, Łukasza, Jagodę i odnieść się do wszystkich osób, które nam pomagają. Za chwilkę kolejne
Drodzy Państwo, jesteśmy po raz kolejny i po raz ostatni niestety, ale jesteśmy w takim towarzystwie teraz w naszym BNZ Studio, że aż normalnie dech zapiera. Jest z nami Jagoda Nowak, sekretarz redakcji EnteLife. Cześć Jagoda. Cześć Jacku. Cześć Jacku. I jest z nami Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio. Witam serdecznie. I co, i się nie pomyliłem tym razem? Nie. Zostaje nam, widzę, każdym razem wypominana każda pomyłka. Każdym razem, kiedy to robię. Nie, to są żarty. Tak, wiem, że są żarty. Słuchajcie, to z waszej strony podsumowanie tych 3 dni, ale też wielu tygodni przygotowań. Obserwujecie sympozjum, szczególnie ty, Łukasz, od dłuższego czasu. Jagoda jest z nami od zeszłego roku, ale już ma ogromny pogląd na różne wydarzenia. Kilka zdań podsumowania. Pani sekretarz. To były intensywne 3 dni, bardzo intensywne. Znaczy, ja nie mam doświadczenia jakby w tym zakresie, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, natomiast jakby dużo się tu działo. Zarówno w naszym studio, gdzie mieliśmy dużo ciekawych gości, Jacek poprowadził ciekawe rozmowy, natomiast też w całym obiekcie widać było rozmowy w kuluarach, treningi, ćwiczenia, zaangażowanie na sali wykładowej, działo się. Rekomendowana jest ta impreza z jakiego powodu jeszcze? Czy to jest program merytoryczny, który jest dostępny nadal na stronie, czy to jest klimat, czy to są ludzie, czy to jest może bardzo dobre jedzenie, które bez wątpienia jest, czy świetna kawa, czy wszystkiego po trochu? Jacku, wszystkiego po trochu. Przede wszystkim jeżeli chodzi o program, to on faktycznie jest bardzo bogaty, bo to tam z tego co tu widzę to jest kilka stron takich zadrukowanych i to dość szczelnie. Zresztą jak Państwo też widzieli po naszych wejściach, było ich dużo jakby w porównaniu do niektórych wydarzeń, ale tutaj faktycznie klimat, piękne otoczenie hotelu, fajne miejsca, gdzie ludzie mogą faktycznie ze sobą porozmawiać, a dużo przestrzeni, gdzie faktycznie dobra kawa się też znajduje i dobre ciastko. I faktycznie ludzie rozmawiają ze sobą. To jest fascynujące, że faktycznie czy na zewnątrz, czy tutaj, czy też na wykładach wymieniali się tam spostrzeżeniami. Więc myślę, że i można tutaj się i czegoś nauczyć, zdobyć doświadczenie, wiedzę, wymienić doświadczeniem przede wszystkim, ale też co ważne, trochę złapać oddechu, zwłaszcza jakby u Was to ten oddech jest potrzebny. Łukasz, to nie jest pierwszy sympozjum, w zeszłym roku tutaj byliśmy razem, byliśmy w Wiśle, byliśmy w Czeladzie i również Jagoda tam z nami była. Jeździsz po Polsce, jesteś w trakcie różnych eventów, różnych imprez. Dlaczego akurat Grudziądz zasługuje na uwagę i dlaczego to wydarzenie w Twojej ocenie to jest taki must have w kalendarzu imprez ratowniczych? Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim mnie się podobają zajęcia praktyczne, ćwiczenia. Może nie tyle co wykłady, chociaż tam też jest zawsze dużo osób, ale zajęcia praktyczne, ćwiczenia, które są scenki jakieś inscenizowane, w moim odczuciu, jak ja to tak patrzę troszeczkę z boku, jako osoba też pozamedyczna, tak, daje to naprawdę fajną możliwość treningu dla uczestników. W tym roku na przykład była scenka na plaży, gdzie było wykorzystanie 3 różnych rodzajów noszy, gdzie wyciągali, no to był fantom akurat wyciągnięty z wody. Naprawdę super sprawa. W zeszłym roku był atak terrorystów tutaj na plaży. Był dron, była twoja operatorka, tak świetnie. O tego nie chciałem mówić akurat. Tak. Skrom przez skrom. Ale robiło to wrażenie. Materiały pirotechniczne, osoby, już niekoniecznie manekiny, tylko statyści, którzy właśnie gdzieś tam mieli rany i to trzeba było, zespoły musiały się odnaleźć. To naprawdę myślę, że daje taki pogląd na pewne sytuacje, które mogą się wydarzyć, oby oczywiście jak najmniej, prawda? Zawsze zachęcamy w naszych rozmowach, w naszych audycjach do robienia debriefu, więc zróbmy sobie taki debrief. Co poszło świetnie, a nad czym redakcja, nad czym nasz zespół musi popracować, ewentualnie odnieść się na przyszły rok. No, może się przyznać do jakichś błędów, moich mnóstwo pomyłek z Lucas Artist Studio na przykład wiele razy. I tu żart, ale właśnie, gdybyśmy mogli po 2 rzeczy, które poszły naprawdę świetnie, z nich jesteśmy zadowoleni, a po 2 rzeczy na przykład, które musimy poprawić, to co to będzie? Coś, co nam wyszło, wydaje mi się, że to, że udało się przygotować jakby ten harmonogram wystąpień w takiej kolejności, jaki jest i nawet nie było dużo zmian, więc wszystkich tutaj prelegentów udało nam się złapać. Wydaje mi się, że też udało nam się zorganizować,
skupić wokół nas jakby tutaj ludzi, którzy są zainteresowani. Później Państwo zobaczą, wrzucimy jakieś zdjęcia. Będzie relacja. Tak, bo tego Państwo nie widzą, natomiast jakby tutaj nasze studio wykracza poza tą przestrzeń. Przed studiem mamy wystawiony też baner, ludzie podchodzili, podpisywali się, byli zainteresowani tym, więc wydaje mi się, że też takie zainteresowanie środowiska. Coś, co można byłoby popracować, to jeszcze trochę nad organizacją i harmonogramem. Tutaj widzę przestrzenie do pracy dla siebie, że jeszcze to troszkę inaczej przygotuję, ale już niedługo mamy możliwość przetestowania pewnych wdrożeń i zmian, które na tym harmonogramie wprowadzę, więc zobaczymy, jak to będzie działało. 10 dni jedziemy do Torunia. Tak, dokładnie. Dwie rzeczy najlepsze dla Ciebie, Łukasz, które wow i fajnie, z których jesteś mega zadowolony z pracy w naszym zespole, a dwie rzeczy, które należy zmienić, poprawić i ten debrief trzeba tutaj być bardzo obiektywny, żeby nie mówić tylko o tym, co jest super. Na pewno jestem zadowolony z tego, jak właśnie przychodzili punktualnie, chciałem powiedzieć, osoby, które były tutaj zapisane, tak? To naprawdę super, bo w zeszłym roku, z tego co pamiętam, to było takie bardzo spontaniczne z naszej strony, a w tym roku wiedzieliśmy, o której kto i tak dalej. Mnie to bardzo ułatwiało pracę, bo musiałem zbierać też materiał gdzieś tam na całym obiekcie właśnie, czy z ćwiczeń, czy z tych prelekcji i pytałem tylko, o której mamy kolejną osobę. Wiadomo, 5 minut poślizgu, czy 10 to jest w tym momencie żaden poślizg, więc to naprawdę wyszło super. Troszeczkę w inny sposób realizowaliśmy nagrania, bo jechaliśmy na 2 kamery, możliwe, że będzie możliwe, że trzecia. To naprawdę jest duże ułatwienie i dla mnie, jeżeli chodzi o realizację. Też rozszerzyliśmy o mikrofony dodatkowe, te twoje, które miałeś przy sobie i takie rozbudowanie tego wszystkiego, takie testowanie też troszeczkę można powiedzieć na żywca, czy tam wcześniej, tych różnych rozwiązań sprawia, wydaje mi się, że później efekt jest zdecydowanie fajniejszy. No i lepiej nam się pracuje. A nad czym musimy popracować? Nad miejscem. Za gorąco. Tak, to znaczy nie, bo generalnie tak, Państwo tego nie widzą, ale tutaj jest 2x2 powiedzmy i szyby do około 3 metry w górę, 4 myślę może nawet. I jak tutaj cały dzień tak słońce szło, to było troszeczkę uciążliwe, zwłaszcza tam siedzący przy szybie, ja to czułem na plecach. Więc być może miejsce, zwłaszcza, że to nie ma klimatyzacji, jest tylko wywiew powietrza, no i jednak gdzieś to... Więc możliwe, że rozejrzymy się nad jakimś innym może miejscem, może jakiś kącik byśmy sobie inny znaleźli w przyszłym roku, ale z drugiej strony tu mamy fajnie, bo łapiemy wszystkich od razu wychodzących, więc to jest... I co do zmiany jeszcze? Nie wiem w zasadzie. Myślę, że ja jestem w tym roku bardzo tak pozytywnie. Wszystko szło nam sprawnie, mieliśmy poukładaną tą pracę. Fakt, że z niektórych rzeczy zrezygnowaliśmy, bo nie było tam nagrań, prelekcji i tak dalej, które były w zeszłym roku, ale no nie możemy zrobić wszystkiego. Jeżeli coś ma być lepiej zrobione, to lepiej odpuścić tą drugą rzecz, bo można zrobić kilka rzeczy naraz, ale w średniej jakości, a możemy tutaj zrobić na przykład lepszą robotę sprawniej niż to było w zeszłym roku. Nie? Ja też z Państwem podzielę się z 2 swoimi spostrzeżeniami. Jest mi niezmiernie miło, że ta dwójka, która zachowuje maksymalnie swoją tożsamość, bo Łukasz jako Luka Artist Studio i Jagoda ze swojej przestrzeni nie tylko szefuje redakcji NT Live, ale wykonuje swoje zadania w świecie naukowym, jest bardzo wziętą specjalistką w dziedzinie opracowania dokumentacji naukowych, które są wykorzystywane do prac naukowych. Połączyliśmy siły i działa to świetnie, jesteśmy, uważam, wielodyscyplinarni, bym powiedział, może nie brzmi to po polsku, ale radzimy sobie z wieloma wątkami i jestem bardzo zadowolony, kiedy coś się nagle zmienia i robimy po prostu klik i dopasowujemy się do tego. Jest to naprawdę bardzo fajne. A jeśli chodzi o rzeczy, które na pewno wymagają jeszcze jakiejś poprawy, to przede wszystkim moja osoba. Wszędzie tam, gdzie gdzieś się spóźniłem, gdzieś się pomyliłem, gdzieś coś było śmiesznie, to z tego miejsca obiecuję, że będę pracował nad tym jeszcze lepiej, żeby dostosować Waszą jakość do moich możliwości, żeby efekt finalny był jak najlepszy. Tak więc tutaj bardzo Wam dziękuję i za wyrozumiałość przede wszystkim. Myślę, że tu ma duży chyba wpływ to, że każdy z nas na co dzień też działa solo.
Właśnie to jest to, co powiedziałem, że każdy jest w innej przestrzeni. Nie? Tak, i każdy z nas potrafi sam zorganizować swoją pracę, a nie liczy, że ktoś za niego coś zrobi. I jeżeli dołączymy do tego właśnie ten czynnik, co powiedziałeś, że do tego dochodzi połączenie tam jakichś tam nitek czy coś takiego, to jest chyba, to jest taki klucz do sukcesu, nie? Jagoda, coś jeszcze byś chciała przekazać, jeśli chodzi o redakcję, cokolwiek, jakiś przekaz podsumowania do naszych widzów i słuchaczy, może w kontekście tej setki, którą żeśmy sobie strzelili 2 dni temu, 100 wydań, to takim wątkiem byśmy chyba zakończyli rozmowę. 100 wydań Entelive i 4. urodziny już za niecały miesiąc. Znaczy tak, ja bym miała 2 rzeczy do powiedzenia. Z jednej strony chciałabym powiedzieć, żebyś też tak surowo się nie oceniał. Tak, ze względu na to, że jakby Państwo też tego nie widzą, nie wiedzą. Natomiast tutaj owszem, mamy przygotowany harmonogram i gości, natomiast też pojawiają się nieprzewidziane sytuacje i tutaj Jacek reaguje na bieżąco, a więc to gdzieś trzeba oddać Ci to, że faktycznie jesteś w stanie zareagować i poprowadzić wywiad tak jak na najwyższym poziomie. Tak, jeżeli chodzi o 100. wydanie, dokładnie. Tak, bo tak, o nas mówić, ale o sobie to już nie. Ojej, głośno zaczerwię. Dokładnie. 100. wydanie. Cieszę się, że nam się to udało zrobić tutaj. Plan był fajniejszy, tego Państwo też niestety nie wiedzą. Natomiast pogoda nas troszkę tutaj pokrzyżowała nam plany przede wszystkim, bo faktycznie oglądając audycję widać, że jest ładnie, ale niestety bardzo mocno wieje i chłodno. Rozmowa poszła bardzo dobrze moim zdaniem, płynnie i wiele wątków zostało poruszonych. Cieszę się, że to się odbyło tutaj, bo to wyjątkowe połączenie jubileuszy w jednym miejscu, w jednym czasie. No i co, zbieramy szeregi. 5. sezon. I kolejna 100. Tak, od września zaczynamy. Tak naprawdę na 100 mieliśmy skończyć i Entelive miał przestać istnieć, ale wszyscy mówią, że to nie jest dobry pomysł. A ty jak patrzysz na ten nasz projekt 100 wydań, audycji zrealizowanych wspólnie, bardzo na żywo, Wczelać, Wisła, Grudziądz, mamy już jest ponad 40. Jak ty na to patrzysz? Bo jesteś specjalistą do spraw mediów, produkcji mediów, znasz się na tym, to jest fajne? Nie wiem, jak to brzmi. Aż mi czarki przeszło. No tak, gdzie masz swój identyfikator? No właśnie. Schowany w kopercie, żeby się nie zepsuł. Tak. Jak na to patrzę, idzie chyba to w twoim super takim dobrym kierunku. Znaczy, chodzi mi o to, że rozwijasz się. Ja gdzieś tam specjalnie znalazłem sobie przed przejechaniem do Grudnia, Grudziądza. Do Grudziądza specjalnie mówię, znajdę tam jakiś starszy. Oczywiście nie doszedłem do pierwszego. Ale idzie, wydaje mi się, to w takim kierunku, że widać i ty przed tą kamerą. Ja jestem w ogóle pełen podziwu, jeżeli chodzi o moderowanie w trakcie. Czytanie komentarzy, słuchanie osoby, która do ciebie mówi, tutaj odpisanie na komentarz, czy tam przeczytanie go, zapamiętanie, o czym ktoś tam napisał, prawda? No to wymaga pewnej koncentracji, takiej większej i podzielności uwagi. I ja tutaj jestem pod głębokim wrażeniem, bo czytając często możemy, co ten gościu ma na myśli, bo czasami te komentarze też są napisane w taki sposób, że skrót myślowy autora, tak? Co autor miał na myśli. No właśnie, więc musisz tu przetrawić, co autor miał na myśli, a jednocześnie wrócić do rozmowy, tak? Dlatego tutaj szapoba, bo ja tak mi się wydaje, że to jest inna też troszeczkę praca niż to, co robisz sam w domu, bo tam cały czas patrzysz tutaj, tak, i jednak ta osoba gdzieś tam jest, ale tutaj musisz się obrócić, to też inaczej, nie, troszeczkę, jak masz prowadzić interakcję z osobą, która jest obok, nie. Pilnować tego całego towarzystwa, Bogu dzięki, wy jesteście, ale faktycznie dużo się tutaj dzieje. Ktoś przejdzie, pomacha, to jest też... A tutaj on podpisze na plakacie, banerze i w ogóle, tak. Tak, albo komuś się, nie wiem, koszulka spodoba, nie? Ale osobie, która się spodobała bardzo koszulka, że zniknęła, to pozdrawiamy, proszę zrobić zdjęcie z jakiegoś fajnego miejsca, jak ta koszulka się nosi, nie? Dzięki. Czysta była. Czysta była wyprana, Jagoda ją pracowała. I wyprasowana. Przez to Jacek jest drugi raz w tej samej. Tak, i już oni czują, dlatego że żart.
Słuchajcie, to co? To myślę, że studio pomału będziemy wyłączać, ale zanim jeszcze to ja się odniosę do naszych partnerów, też do naszego wielkiego partnera, jakim jest Paweł, o którym za moment, ale na wasze ręce takie podziękowania przekazuję do kamery, drodzy Państwo. To się pewnie tak, będą widoczne później. To za chwilkę będzie. Mamy takie podziękowanie od zespołu organizacyjnego. Mamy świetny taki, to się nie nazywa list intencyjny, ale takie rekomendacje, które otrzymaliśmy. Więc w imieniu całego zespołu, panie profesorze, uprzejmie dziękuję. Pani Magdalenie szczególnie za przygotowanie odpowiedniej formy. Jesteśmy z tego powodu zadowoleni. I nie wiemy, co będzie w 2025 roku, bo już kalendarz naszych imprez się właśnie na 2025 rok wypełnia. Ale może znowu się nam uda przyjechać do Grudziądza i znowu przysmalić trochę kark tutaj, siedząc przy tym przy szklanej ścianie. No właśnie mam takie, że tak powiem, przypomnienie tego, co było w zeszłym roku. Siedział tutaj pan profesor Klaudiusz. Pan profesor Klaudiusz siedział, tak. Mówiąc tak, i on właśnie mówił, i już was zapraszam na za rok, a teraz go nie ma, bo pojechał. Czyli jest szansa, że się możemy wymiksować. Tak. Okay. Nie, no chyba bym jednak chciał tu przyjechać. Tu jest taki klimat, ci ludzie, których cześć, to jest fajne. Tak się czujesz jak u siebie, bo jednak wielu ludzi już tutaj się poznało, a jesteśmy dopiero drugi raz, a ci, którzy są od X lat, to jest... Tak. Ale za chwilkę, słuchajcie, będziemy w Toruniu. Tak. Trwają rozmowy co do jesieni. Mistrzostwa Polski, Sosnowiec organizuje, Sosnowieckie Pogotowie, bardzo duża impreza. Ty na pewno tam będziesz jako cameraman, będziesz biegał, latał i w ogóle. Mamy jeszcze, trwają rozmowy z Kongresem Krakowskim, trwają rozmowy jeszcze z 2 innymi wydarzeniami. Czy uda nam się, drodzy Państwo, być wszędzie? Tego nie wiem, ale mamy dla Państwa niespodziankę. Nasz zespół NT Live rozrasta się. Będziemy mieć reporterów, fotoreporterów, którzy poprzez akredytację dla mediów będą krążyć po Polsce, będą zbierać informacje o tym, co się dzieje, będą uczestniczyć w kursach, szkoleniach, sympozjach, konferencjach, będą tam, będą posiadać z pewnością piękną koszulkę, identyfikator, o którym mogę już w tym momencie pokazać, na którym będzie imię, nazwisko i oczywiście redakcja NT Live i przez to taka wejściówka dla mediów będzie otwierała drzwi właśnie do tej przestrzeni i poprzez to będziemy starać się być łącznikiem w tych miejscach, gdzie nie możemy przyjechać, bo niestety nie da się. Ten czerwiec jest bardzo zabiegany. Ale właśnie, jeżeli ktoś to ogląda lub będzie oglądał, bo to się oczywiście tam zapisze, to może taka sugestia, że ja wiem, że twoja skromność tego nie pozwoli ci powiedzieć, ale ja to powiem. Jeżeli ktoś planuje jakieś wydarzenie, odpowiednio wcześniej odezwać się. Jeżeli by chcieli mieć takie na żywo wywiady, audycje, zawsze można napisać, tak, wiadomość i wtedy można gdzieś tam spróbować tą daną, jeżeli nie jest to jakiś tam sztywny termin danej imprezy, można spróbować dostosować do naszych też możliwości, tak, czy tam twoich możliwości. Co niektórzy już dostosowują swój kalendarz do ciebie. Nic nie wiem o tym, ale były takie sytuacje, ale i to jest bardzo miłe, dlatego może to mi dało taką odwagę, żeby to powiedzieć, bo wiem, że da się to zrobić, bo jeżeli tych imprez jest kilka w roku, i komuś by zależało na tym, żebyś był i prowadził takie wydarzenia. Poza tym Jacek jeszcze prowadzi oczywiście konferencjerkę, tak? To nie jest tylko tutaj NT Live i ten, tylko przecież prowadziłeś nieraz rozpoczęcie, zakończenie, moderowałeś. Były takie epizody, z których jestem bardzo zadowolony. Choćby w Wiśle właśnie i jest to gdzieś tam też chyba z tego co pamiętam jest zarejestrowane. No więc można zobaczyć, takie portfolio masz, nie? No tak, mamy, nie całkiem innego. Także to nie jest tylko prowadzenie live, które też moim zdaniem otwiera gdzieś tam okno na świat, tak, dla organizatorów, że pokazują, co się dzieje, ale możesz również moderować i to jest moim zdaniem też taki plus, nie? A ty możesz to wszystko nagrywać, filmować, podawać światło i dźwięk, a Jagoda, sekretarz redakcji NT Live, może to o tym wszystkim napisać, może otagować hashtagi NT Live i tak dalej, odnośniki i to całość zebrana w jedną taką wielkie ciało tworzy naprawdę fajną organizację, jestem wam bardzo wdzięczny i bardzo wam dziękuję. Świetna współpraca, oby częściej, oby więcej i myślę, że to jest chyba największa frajda, kiedy piszą do nas widzowie i słuchacze, dodając hashtag NT Live, pozdrawiają, używają ciepłych słów do tego, żeby jakoś też się z nami utożsamić.
Ale pamiętajcie, że jest Luka Artist Studio, ma swój profil na Facebooku, na Instagramie, dołączcie, like, subskrypcja, czy co tam trzeba robić i jest wirtualna asystentka, która robi ogromnie wielką pracę, żeby przeanalizować tysiące elementów dokumentacji, prac naukowych w celu pisania i tworzenia nowych. Tak więc z punktu widzenia świata nauki Jagoda to szapoba normalnie. Dziękuję. Bardzo proszę. Ekstra. Tomasz czeka. Ja już wychodzę do Tomasza. Poczekajcie z nami, drodzy Państwo, jeszcze chwilkę. Jeszcze ostatnie słowa podziękowania do naszych partnerów, wszystkich współorganizatorów wydarzeń wielu. Pozostańcie jeszcze z nami dosłownie na parę chwil. Już niebawem do Was wracamy.
Która kamera mnie bierze, która kamera mnie bierze? Ta kamera mnie bierze. Drodzy Państwo, smutny czas nastał, czas się rozstać. Spotkania bardzo na żywo są bardzo wyjątkowe, bo w tej sytuacji, kiedy widzimy się online, to nie mam okazji po zakończonej rozmowie wstać z mojego fotela, przybić nordyskową piątkę albo uściskać się z Państwem. A nie ukrywam, że to daje ogromną radość w takich właśnie sytuacjach. Jestem Państwu niezmiernie wdzięczny za każde miłe słowo, każdy komentarz. Właśnie dostałem chyba wiadomość od pana doktora Tomasza Derkowskiego. Zaraz przeczytam, ale zdaje się, że były tam gratulacje. Tak więc, drogi Tomaszu, bardzo Tobie dziękuję, między innymi, że jesteś też twórcą tego wszystkiego, co się udaje robić, bo skoro przyjmujesz zaproszenie do udziału w rozmowie w NT Live, to również później efekt jest taki, że to 100. wydanie, które było realizowane z panem profesorem Gałązkowskim i panem profesorem Ładnym, ma taką formę, bo jest na kanwie tego, co żeśmy rozmawiali. Tak więc bardzo, Tomek, Cię najserdeczniej pozdrawiam. Drodzy Państwo, nie może być inaczej, jak tylko odnieść się do tych wszystkich osób, które przez ostatnie 100 wydań nam pomagały, dzięki którym zasięgi, dotarcie do odbiorców, jakimi są widzowie i słuchacze, miały miejsce. Postaram się wszystkich, a jeżeli kogokolwiek pominę, to na pewno te osoby, które mi pomagają, wiedzą doskonale, że za każdym razem staram się dziękować. Co niektórzy uważają, że tego dziękowania na profilu NT Live jest za dużo. Ja uważam, że nie. Warto sobie mówić dziękuję, bo nigdy nie wiadomo, czy będzie jeszcze okazja sobie podziękować. Tak więc szczególne podziękowania i pozdrowienia już przekazałem Jagodzie Nowak i Łukaszowi Wierzbie. Fantastycznie, że jesteście. Bez Was nie zrobiłbym absolutnie nic. Ale są z nami takie osoby jak Paweł Bednarenko, profil ratownik na Wyspach, jest z nami Marcin Wojcieszak z Lukas Felczer, jest Marek Maślanka, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, jest Krzysztof Kotliński z Paramedic Poland Ratownictwo, jest Jakub Nele z Ratownictwo Medyczne, łączy nas wspólna pasja, największy portal o tematyce ratownictwa medycznego w Polsce. Jakub, robisz świetną robotę i nie, że mam żal do Ciebie, że nie przyjmujesz zaproszenia do naszej audycji, szanuję, ale nadal zaproszenie, Jakub, jest otwarte. Jako rzecznik prasowy swojego szpitala myślę, że nie będziesz miał kłopotu, żeby usiąść z nami porozmawiać, ale dzięki za Twoje zaangażowanie. Ekipa cała ratunkowej w Rostoce, to są fantastyczni ludzie, którzy robią świetną robotę edukacyjną i bardzo Wam dziękuję. Adam, Karol, Karolina, Przemek, jesteście po prostu niesamowici i Wasi wszyscy współtwórcy, współpracownicy Waszych projektów. Tomasz Zaborowski ze Śląski Sanitariusz, bardzo Tomasz Tobie dziękuję. Jestem niezmiernie wdzięczny za taką przyjacielską pomoc. Marcin Gbiorczyk, Michał Czerwiński, jestem dumny z tego, że mnie wspieracie. Wojtek Guśniowski, Krzysztof Borowiak, mój brat, najbardziej osobisty i bardzo Wam za to dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że dookoła nas stworzyła się pewna społeczność, która wyróżnia się nie tylko samym kontentem i mam nadzieję jakością, ale również wizualnie. I tutaj moje bardzo wielkie podziękowania dla Paweł Kamysz z Koszulki Ratownicze. Paweł, bardzo sobie cenię współpracę z Tobą. Praktycznie na każdy telefon, na każdą wiadomość odpisujesz, odpowiadasz. Nawet jeżeli jesteś zajęty pacjentem, to wracamy bardzo szybko do rozmowy. Tak więc bardzo dziękuję, Paweł, że zadbałeś o nasz komfort, o nasz wizerunek, o to, że wyglądamy bardzo, bardzo profesjonalnie. I pozwolisz, drogi Pawle, że po raz kolejny taki unboxing Twoich produktów, Twoich usług zrobię. Coś tu nam upadło. Jeżeli, drodzy Państwo, będziecie mieli ochotę taką koszulkę sobie zamówić, wejdźcie na stronę internetową Koszulki Ratownicze, Kamysz Koszulki Ratownicze, wejdźcie dokładnie w to miejsce, tak wygląda to logo i zamówcie koszulkę, nie tylko NT Live, może być to koszulka związana z Waszą inną branżą, ale przez to, że zamówicie taką koszulkę i wpadnie do Pawła parę złotych, to nasz ten układ biznesowy będzie się po prostu kręcił, bo każdy z nas powinien za swoją pracę otrzymać wynagrodzenie czy jakąś rzecz, która idzie na przykład w ramach współpracy barterowej. Paweł, jesteś mega gość, dzięki za przygotowanie koszulek, dzięki za przygotowanie odświeżonego logo, jestem Tobie za to bardzo, bardzo wdzięczny. I tutaj zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, o tym już mówił dzisiaj Łukasz. Jeżeli macie ochotę spotkać się z nami, jeżeli macie ochotę powierzyć nam w nasze redakcyjne dłonie, ręce, mikrofony, kamery i światła swoje wydarzenia,
Zachęcam Was do tego. Wydaje nam się, że po 4 latach uzbroiliśmy się już w takie narzędzia i takie doświadczenie, które pozwala nam dosyć zgrabnie przekazać to, co Wy chcecie tak naprawdę przekazać widzom i słuchaczom w ratownictwie medycznym, całej rodzinie, ale też ludziom związanym z tematyką bezpieczeństwa, bo jak często wspominam, Nordisk Triget to nordyckie bezpieczeństwo i ta wielokolorowość naszego logo, ten gradient kolorów mówi właśnie o tym, że tych definicji bezpieczeństwa mamy wiele. 100 odcinków NT-Life przez 4 lata, kiedy powstawał pierwszy odcinek o motocyklowym bezpieczeństwie, nie mogłem sobie wyobrazić, nawet nie zastanawiałem się, że może to iść w takim kierunku. 4 lata, za chwilkę, 6 lipca na pewno pojawi się na ten temat post, z którego już się teraz na pewno cieszę. I raz jeszcze wielkie podziękowania dla ekipy, która kamera, pierwsza, druga, dla ekipy tutaj z Grudziądza, dla ekipy Sosnowieckiego Pogotowia. Panie profesorze, zwracam się do profesora Akademii Śląskiej, profesora Nadolnego. Dzięki za zaproszenie. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, że pański zespół obdarzyliście nas swoim zaufaniem i cały czas się wspieramy. Drodzy Państwo, jak już wspomniałem wcześniej, od 5. sezonu na mapie Polski będą pojawiać się reporterzy NT-Life. Będą to osoby, które będą otrzymywały akredytację dla mediów po ustaleniach z organizatorami kursów, szkoleń, sympozjów, wszelkich tych wydarzeń i tacy reporterzy, fotoreporterzy będą posiadać taki identyfikator. Nie wiem, czy możemy to przybliżyć do kamery. Taki identyfikator będą te osoby posiadały. I na podstawie takiego identyfikatora potrzebujemy, żeby to zbliżyć. Uda się, Łukasz? Możemy zrobić jakieś zoomowanie? Bo ja tego nie widzę, chyba że ty widzisz. Okej, ale to widać, mamy nadzieję. To zapewniam Państwa, że ten identyfikator potwierdza tożsamość tej osoby i potwierdza, że jest członkiem redakcji NT-Life, którą dowodzi Jagoda Nowak. I zapewniam Państwa, że wszystkie wpisy, wszystkie posty, no chyba że ktoś nas hakuje, będą poprawne i rzetelne. Ja mam okazję i wielką przyjemność być liderem tego zespołu. Tak więc jeżeli zobaczycie takich reporterów NT-Life ze smyczą piękną, różową, fioletową, jeszcze nie wiem jakie wszystkie kolory będą, ale mamy kolorów wiele w naszym logo, to podejdźcie, przybijcie nordiskową piątkę, może znajdzie się jeszcze jakiś odblask dla Was, może kubek, w którym można napić się dobrej kawy i potem wspominać. Tak więc rozwijamy się, drodzy Państwo. Tak jak wspomniałem wcześniej, 100. odcinek miał kończyć naszą aktywność, ale teraz chyba zdecydowaliśmy, że chcemy to robić dalej. Wspomniane odblaski, świeże, wydane we współpracy z fajnymi partnerami. O i na przykład oferta. Jeżeli macie ochotę być na odwrocie naszego odblasku, to napiszcie do Jagody. Może wspólnie stworzymy ciekawą, wizerunkową kampanię promocyjną. Czy ja o czymś zapomniałem? Jagoda. Czy Łukasz, ja coś jeszcze powinien powiedzieć? Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko wybrzmiało. Zamykamy sympozjum, zrobił to już pan Michał. Ja zamykam ten program. Zamykamy studio BNZ tutaj na żywo z Grudziądza. Było to niezmiernie wielką frajdą być z Państwem, łączyć się z Wami w ten sposób, pokazywać naszą ratowniczą rzeczywistość, przestrzeń, ale też miejsce, w którym wybrzmiewają najnowsze standardy, najnowsze propozycje do tego, żeby nasi pacjenci mogli otrzymywać jak najlepszą pomoc zgodnie z ideą sympozjum Razem w kierunku zmian. Sympozjum ratunkowe 2024, naukowo-szkoleniowe 11-13 czerwca uważamy na antenie NT-Life za zamknięte i do zobaczenia już niebawem, już za parę dni w Toruniu. Tam będziemy prowadzić studio i newsroom w ramach Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zaproszenie Karola Wojtczaka. Tam studio będzie realizowane. Zatem, drodzy Państwo, było mi niezmiernie się z Państwem zobaczyć, spotkać. Najserdeczniej wszystkich Was pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jacek Borowiak, NT-Life.